Premiera S23 była już jakiś czas temu, więc na normalną recenzję jestem trochę spóźniony, ale dorzucę kilka moich przemyśleń o telefonie z nowej serii flagowców od Samsunga i przy okazji kilka rzeczy odniosę do posiadanego przeze mnie S21 Ultra. Czy tylko mi się wydaje, że teraz pierwsze co porównujemy pomiędzy smartfonami to ich aparaty? Dlatego właśnie od nich zacznę. Aparaty w S23 są po prostu dobre albo bardzo dobre. Zdziwiłem się odkrywając, że poza ultraszerokim kątem matryce w S23 są mniejsze niż te w Ultrze sprzed 2 generacji i choć stwierdzenie, że im większa matryca tym lepiej to duże uproszczenie, to zastanawiałem się jak będzie w tym przypadku. No i moje wnioski? Na pewno nie jest gorzej, a nawet chcę się powiedzieć, że jest lepiej. Co prawda nie robiłem bezpośredniego porównania 1 do 1, ale moją Ultrą zrobiłem już tyle zdjęć, że wiem na co ją stać. I to wszystko tylko potwierdza, że efekt końcowy zależy w dużej mierze od oprogramowania, zresztą to właśnie dlatego zdjęcia z telefonów różnych producentów potrafią się między sobą tak bardzo różnić, mimo że umieszczane tam matryce są zazwyczaj bardzo porównywalnej jakości. A co konkretnie jest lepsze? Na pewno tryb portretowy w wideo, rozmycie wygląda jakoś naturalniej, chyba jest delikatniejsze niż w mojej Ultrze, a sam wygląd rozmycia faktycznie bardziej sugeruje nieostrość, jaką osiągnąłby fotograficzny obiektyw, a to wygląda inaczej niż proste rozmycie obrazu w Photoshopie. A to wszystko, znowu, to tylko kwestia softu, bo tu przecież nie ma żadnego dodatkowego czujnika głębi czy czujnika LiDAR. Mam wrażenie, że dużo łatwiej uzyskać też rozmycie na różnych obiektach, a nie tylko na ludziach, nawet na tych bardziej oddalonych od telefonu. No i można użyć tego trybu w Ultra HD, za to nie można przestawić ilości klatek na sekundę z 30 na przykład na 25, na co już od dłuższego czasu pozwalają iPhony i dotyczy to niestety nie tylko trybu portretowego, ale każdego trybu wideo. A tak wygląda tryb portretowy w wideo w kamerce przedniej. Z kolei tryb portretowy w foto pozwala rozmyć tło za obiektem znajdującym się dużo bliżej telefonu niż to, na co pozwala moja Ultra. W moim telefonie często pojawia się komunikat, żeby utrzymać odległość przynajmniej 3 stóp od fotografowanego obiektu, a S23 nie marudzi, tylko po prostu robi zdjęcie, które na dodatek wygląda zazwyczaj bardzo dobrze. A same zdjęcia, już nie tylko te w trybie portretowym, uważam, że zachowują świetny balans pomiędzy poszerzaniem rozpiętości tonalnej dzięki technikom HDR, a utrzymaniem kontrastu na zdjęciu na poziomie, który jest przyjemny dla oka. Co ważne, bardzo mała jest różnica pomiędzy obiektywami, jeśli chodzi o ekspozycję, kontrast, balans bieli czy właśnie rozpiętość tonalną. Te różne ogniskowe są ze sobą bardzo dobrze zestrojone. Teraz jedno zdanie o ultraszerokim kącie. Ja od dawna miałem obserwację, że jeśli ten obiektyw nie ma autofokusa, to efekty z niego będą mizerne, ale inaczej jest w tym przypadku. Mimo braku możliwości zmiany ostrości, ultraszeroki kąt daje radę, a zdjęcia z niego są rozdzielcze i szczegółowe. Z ciekawości zrobiłem też kilka zdjęć z cyfrowym przybliżeniem 10-krotnym i tutaj efekt w dużej mierze zależy od tego, co fotografujemy. Gdy będzie to na przykład architektura, to mocno wyostrzone krawędzie, na przykład okien i rozmyte przez odszumianie powierzchnie gładkie, takie jak elewacja, nie będą przeszkadzać w odbiorze zdjęcia, ale gdybyśmy chcieli zachować więcej detali albo oglądać takie zdjęcie na większym niż smartfon ekranie lub nawet je wydrukować, w takim przypadku optyczne przybliżenie z serii Ultra jest niezastąpione. Z kolei w S23 zdjęcia po zrobieniu wyraźnie szybciej się przetwarzają, co jest zasługą nowego procesora i w ten sposób płynnie przechodzimy do tematu wydajności, a więc do kilku słów o Snapdragonie 8 generacji drugiej. To ten sam procesor, co w S23 Plus i Ultra, Samsung nie wsadza starszego procesora do najtańszego z rodzeństwa. Tutaj wszystko chodzi tak szybko i bez żadnego namyślania się, że argument, że iPhony są lepsze, bo są płynniejsze, przestaje być aktualny. No i niby moja Ultra też jest płynna i to nie są bardzo duże różnice, ale te ułamki sekund przy na przykład ładowaniu programów to da się zauważyć. Ten Snapdragon potrafi się zagrzać. Zagrzał się, gdy konfigurowałem nowy telefon, a on musiał wszystko zaktualizować i pobrać. Zagrzewa się, gdy zrobię serię zdjęć i on musi je wszystkie przetworzyć, albo gdy eksportuję zdjęcia z Lightrooma. Na co dzień w typowym użytkowaniu w ogóle się nie grzeje, choć jeśli teraz nawet desktopowe procesory Intela, te najwydajniejsze 13 generacji, mają problem z oddaniem ciepła w ten sposób, żeby móc pracować ciągle przy pełnym obciążeniu, to co dopiero jednostki mobilne. Z testów robionych do tej pory wychodzi też na to, że pomiędzy procesorami w Samsungach, Exynosem i Snapdragonem różni się jakość zdjęć i filmów i z porównań, które oglądałem, raczej na korzyść Snapdragona, chociaż nie zawsze, więc sytuacja nie jest tak do końca jednoznaczna. Tak czy siak to słaba sytuacja, że różnica w ogóle istnieje w obrębie jednego modelu telefonu.
Przechodząc do moich pozostałych złotych myśli, zarówno S23, jak i wersja z plusem mają całkowicie płaski przedni panel, bez zaokrąglenia na dłuższych krawędziach i nawet jeśli to wynika z obniżenia kosztów produkcji, co jest możliwe i prawdopodobne, to ja nie widzę żadnych wad płaskiego ekranu, a i łatwiej zrobić case'a, który ochroni cały telefon. Boczne ramki są błyszczące i lekko zaokrąglone. Tutaj akurat nie podoba mi się ani to, że są błyszczące, ani to, że są zaokrąglone. To mi przypomina czasy Galaxy S5, czyli 2014 rok. Ten matowy biały tył wygląda świetnie i elegancko i aż nie chce się go przykrywać pod etui. Oficjalna nazwa tego koloru to kremowy, ale ja wiem swoje. Zrezygnowano z wyspy na aparaty, mnie osobiście wyspa nie przeszkadza, do tego uważam, że Samsung dobrze sobie poradził z integracją jej z obudową. Z drugiej strony brak wyspy sprawia, że telefon mniej chybocze się na stole. Samsunga S23 naładujemy maksymalnie mocą 25 W, to było mało za czasów S21 i teraz jest to tym bardziej mało. Plus i Ultra przyjmują po 45 W i oczekiwałbym przynajmniej takiej samej wartości tutaj. Z drugiej strony, przynajmniej jak już naładujemy ten telefon, to odpłaci się on faktycznie dobrym czasem pracy na baterii. Chyba ani razu nie miałem potrzeby doładowania smartfona w ciągu dnia, a to już dużo. Niestety głośnik wciąż jest bez rewelacji i jak dla mnie to jedna z wyraźniejszych wad w porównaniu do iPhone'ów. Dźwięk oczywiście jest wyraźny i wystarczająco głośny, ale po prostu brakuje mi basu. Wygląda na to, że S23 to po prostu kompletny, dopracowany smartfon, którego każdy aspekt jest przynajmniej dobry. Ja nie będę nikogo namawiał do kupowania telefonu za ponad 4000 zł, ale jeśli zdecydowaliście się przeznaczyć tyle na wasz kolejny smartfon, możecie śmiało rozważyć S23. I to, że ten zwykły S23 jest taki zgrabny i nie taki wielki jak te Ultry i się mieści w kieszeni, i mieści się w dłoni i się dobrze trzyma, to wcale nie jest gorzej, że jest mniejszy niż te Ultry.